Cię bardzo A serdecznie. wiesz jaki jest najlepszy kurde sposób na dobre małżeństwo, nie? Mówi. No najlepszy sposób jest jak, można powiedzieć, dogadują się, nie? No. Czyli raz ona ma rację, No. a raz ja się mylę. A raz się, czyli ciągle ona ma rację. No. Wtedy jest wspaniałe małżeństwo. Dobra, powiem Ci, nie słyszałem, Nie słyszałem tego. Słuszna uwaga, czyli mamy, kochani, receptę na dobre, udane małżeństwo, nie? I powiem teraz tak, ja tego jakoś nie rozumiem, bo pomagałem, asystowałem Arturowi, nie? No. On nie narzekał tak jak Ty, że szło dłużej robota ze mną, jak beze mnie. A ty Bo on robi, a my gadamy. No, tak. to też racja. Nie, ale jak tak, mam dużo nieraz tego drobnicy, to kurde schodzi później te ładowanie. tak, nie, ale to nie o tym. Wiesz ma co, to ja tamto, takie nie? pytanko, On jeszcze niektóre małe, drobne rzeczy wrzuci za burtę, ja burty nie mam. Bo o co chodzi? Trzeba wszystko Bo Artur bierze na 2 pasy jakby, ale zupełnie, Ty widzę na 1 jakby pas, ale... Nie, no na 2, ale to jest on jeden bierze, z drugim. Tak, Ty bierzesz jakby, to powiem, czy to ma znaczenie? To są takie akurat, trochę laikowe, że tak powiem, kwestie, ale tak, akurat Artur, znaczenie też ma, bo ja nieraz dużo klinów podkładam i tam stoi ciągnik z tyłu w muldzie. Jasne, i to wiadomo, że go też usztywnia, stabilizuje, tak. nie? Ale pytanie, czy lepszym rozwiązaniem jest tak, jak Artur robi, że przerzuca pas przez całą oś, czyli przez 2 koła w maszynie? Nie zawsze idzie, nie? Tak jak tutaj, kurde, masz, widzisz. I wiesz, i wtedy zarzuca drugi. Bo teraz zobacz, jak ja bym teraz pas miał przeciągnąć, to bym musiał przeciągnąć go tu. No byłoby. A co zrobi tu pas? No. Spadnie. Ale wiesz co, ale on zaciąga w tą stronę, ci powiem, że na małych ciągnikach też tak robił. Spadnie, tu z tego gładkiego spadnie. No z gładkiego masz rację, no bo nie ma protektorka, Dokładnie. Nie? Ale powiedzmy tak jak tutaj, no, ale i tu zastosowałeś jedno, a Artur już robi 2. A mi starczy jeden, bo jest clean. A dobra. Zresztą ten ciągnik to jest, ma taką wagę, że powiem tak, ten pas go utrzyma całego. Usprawiedliwiłeś. Historii tyle najeździłeś i nie zgubiłeś raczej nic, nie? Przynajmniej nie kojarzę. Albo inaczej, nic do nas nie dotarło. Ja w każdym razie też nic nie wiem na ten temat. A nie wiem, ile ty tu pracujesz, a ile ja jeżdżę. Ci powiem, trochę czasu jest. Ja będę miał w tym roku, w tym roku pełnoletność. Czyli 20 czy 30 już? No nie, no pełnoletny, aż taki stary to nie jestem, Peter, może wyglądam nie aż tak korzystnie. Nie, 18 lat będzie jak tu pracujesz? Pożycia z firmą Korbanek. To ja 10 lat dłużej. Jak już by the way, a propos mówiłeś małżeństwa, nie, to mówię, że nie 18 lat pracy, tylko 18 lat pożycia, nie? I przez te 18 lat nie słyszałeś, żeby coś mi spadło? Nie słyszałem. Nie wiem, czy wcześniej ci coś nie umyślał. Albo cam, rozumiesz, coś tam zataiłeś. Nie. Ja nie taję. Nie, ty nie tajesz. Wiadomo, że gdzieś tam kurde, jakieś ryski, coś tam się zdarzy, gdzieś tam kurde, jak maszyny za blisko są, to... O tym też nie słyszałem. No, ale to tam są... jednak... Jak masz blisko, kurde, maszynę przy maszynę, zdarzy się, że gdzieś przyryszę lekko. Bo to się wszystko się nagrywa. Chociaż ja staram się zawsze przypiąć tak, żeby nie ruszyły się. Słuchajcie, ale oczywiście oglądajcie zawsze maszyny, jak docierają do Was. Bez względu, czy to zawozi Piciu, czy to zawozi Artur, czy to zawozi inny kierowca. To oczywiście istotną kwestią jest to, aby maszyny dokładnie przejrzeć, ponieważ one wszystkie, jak dobrze Piciu wiesz, przechodzą tak zwany przegląd zerowy, są przygotowywane, bo też na przykład w transportach między producentem a nami jako firmą Korbanek też bywa, że gdzieś się maszyna może uszkodzić, nie? To nie jest nic nadzwyczajnego, nie? A tam coś zapiszczało, już mówię, kurde, coś tam przytarło, tak kliknęło, ale nie, to tylko widły, że tak powiem, wysuwały się z palety, nie? Ale otwieramy już ciągnik. Właśnie. Ty będziesz zjeżdżał? No spróbuję, kurna. Ja już mam kluczyki, proszę Cię bardzo. O jasny gwint. Ale... Czyli tak, przejdźmy do meritum, nie? Do meritum. Peter, ty będziesz rozładował, ja cię będę dopytywał, bo powiedz, z daleka wieziesz ten ciągnik? Zachodniopomorskie, czyli koło Szczecina tam byłem. Czyli w kilometrach, jakbyś tak rzucił? Nie, 200 niecałe chyba, bodajże coś koło 200, ale ja i tak jeszcze miałem przyczepkę tutaj do rozładowania. Tak krążyłeś tak, dokładnie, same czyli krążenia. ja powiedziałem, blisko 300 będzie, ale okręt. O 300 może nie.
ale trochę... Taka uwaga przypominająca, cały czas u nas działa system możliwości zakupu nowego ciągnika, nowej maszyny w procesie, czy tutaj w programie zostaw maszynę swoją w rozliczeniu. Oczywiście każdy przypadek traktujemy indywidualnie. Wykonujemy oględziny takiej maszyny, czy to ciągnika, czy kombajnu. Jak jesteście zainteresowani zakupem nowego sprzętu, a chcielibyście zostawić swoją maszynę w rozliczeniu, to oczywiście zapraszamy do rozmów, bo takie rzeczy są możliwe w firmie Korbanek i taka transakcja zdecydowanie jest łatwiejsza do wykonania. Jeszcze może węże, trochę będzie dobrze. Najwyżej spadnę, nie? No daleko. Będziemy Cię obserwować. Hamulce ma, bo zjeżdżałem dalej jak do... Na ziemię nie spadniesz. No, tylko na kostkę, jeszcze gorzej, twardo. Twardo. Twardo, nie. Się oczywiście śmieję. Nie wiem, czy Piciu, wiesz, to... A czapkiem jeździłeś? To jest, no właśnie chciałem powiedzieć, to jest następca z tak zwanego ciapka, czyli Ursusa C330. Oczywiście, wy kochani, wielu z Was tą historię zna w szczegółach i dokładniej i obszerniej niż ja, ale jakby tak wrócić troszeczkę historycznie, to w 93 mniej więcej, w 93 roku, dobrze mówię, Piciu? Tak mi się wydaje, ale... ostatnie Ursusy schodziły z linii 330, no i później była przerwa i firma później nawiązała się współpraca między firmą Polmot a indyjskim właśnie eskortem i od 2000 do 2008 takie ciągniki były w Mrągowie bodajże produkowane tutaj na rynek polski, a już przeskakując dalej, jeśli chodzi o rynek indyjski tak naprawdę, to od lat 60. tak naprawdę były tutaj brane i gotowe ciągniki C25, C325, 328, ale i ciągniki później bez silników nawet były brane. Tam były wkładane ichniejsze, jak ja to mówię, silniki indyjskie, tak? I tam na tamtym rynku tych ciągników naprawdę po dzień dzisiejszy jest mnogo. To tak jak u nas już jest coraz mniej tych ciągników widać, tam pewnie dojdzie do takiego paradoksu, że w Indiach więcej zobaczymy Ursusów niż w Polsce. Przyjdą takie czasy. Może tak być. Wejdę z Tobą. Wejdź i powiem, a Ty nie musisz mnie spychać. Nie. Słuchajcie, gdzie? Ciągnik 2005 rok, czyli no 20 lat. No łatwo się liczy, nie? Dobrze mówię. 20 lat, nie? Wiesz, chwilę zastanowienia, nie? Wiecie, tak cię pod pic brałem, Piciu, nie? 20-letni ciągnik, a ma przepracowane, zaraz spojrzymy, ale ponoć niecałe 300 chyba motogodzin, nie? To jest wręcz... Jest zakluczony. O, nawet zakluczyłeś go. A jak? Ło ci powiem. Żeby mi się drzwi nie otwarły. To żeś mnie zaskoczył. No dokładnie, albo ten, albo drugi. To żeś mnie fajnie zaskoczył. Zaraz zobaczymy. A, to jest ten. To chyba ten drugi będzie bardziej pasował. Bo mówisz? Ten mi też, no. Ale zobaczymy. Weź zobacz ten drugi, wyciągnij i taki sam jest gdzieś drugi. Lepiej pasuje chyba. A, i lepiej pasuje. No tak, kurde, ci powiem, że lepiej mi się wydawało. A odwrotnie? Zaraz próbujemy się do niego tu dostać. O, widziałeś? Też byłem zaskoczony, że tym lepiej, a tamten gorzej. Ale już przynajmniej coś wiem. Kurde, to się... to trzeba sprawdzić. Bo... Zamknąłeś zakluczony. No, czekaj, idzie? Dobrze, że kluczyków w środku nie zostawiłeś. No właśnie, nie? Ty, ale jaja tej, to nie idzie teraz otworzyć go. Tak. Obróć ładnie. Pakaś zrób to. O! I teraz powinno być. I tak dobrze. zostawisz. Nic nie kombinuj. Bo popsujesz, nie? No. Ale zobacz, jaki ładny dynks tutaj. No. Prąd jest. Jest. I mam nadzieję, że zapali. Prąd jest. Gdzie on tu kurwa miał palnik? Normalnie kluczykiem odpalasz. Ty normalnie już kluczykiem? Tak, normalnie kluczykiem. To już prawdziwa modyfikacja. No. O. Ale była chwila emocji i zawahania. Z biegami sobie poradzisz, myślę. No kurwa. Ładnie pomalowane. Oczywiście, że poradzimy. Ręczny masz tutaj. Wszystko widzimy. A wspomaganie działa? Słabo. Słabo ci powiem, też wspomaganie działa. Ale tego się nikt nie spodziewał.
że będzie taka chwila zawahania ogromna, No, ale jak widać technologia nie tylko przystosowana do Indii, ale na pewno w Polsce i do No. polskich warunków, nie? słychać, nie? Pamiętasz, że nasze modele miały jeszcze rozprężniki. Ciekawe, czy ten ma rozprężnik. Pewnie już nie, nie? Możemy zobaczyć. W wolnej chwili najrzymy. No, Ale ten myczek też tutaj, ci powiem, dobry tutaj. patent, nie? O, patent taki. No, powiem tak. Będzie trzeba uważać, żeby biegów Michał nie zjedzie ładnie ciągnikiem. wykleszczyć albo Ja go pokieruję. zakleszczyć, bo wiemy, że to była taka tendencja. Faktycznie 265 motogodzin zrobił. I tu nie ma co się oglądać, tylko im Krótko, tak? zładowywać, bo to Pięknie. hamulce działają. Naprawdę maszyna zadbana, mocno zadbana. Elegancko. Arbos. Ciągnik z 7-letnią gwarancją i profesjonalnym serwisem w całej Polsce. Michał się wczuł w rolę. Już do Was, kochani, jadę. Już jesteśmy na miejscu. O, no może nie ma gigantycznych mrozów jak za czasów świetności produkcji ciągników marki Ursus, modeli C330 i tak dalej, czyli z lat 60., 70. i tak dalej, bo wtedy zimy były dużo większe, ale mimo wszystko mamy temperatury minusowe, plus do tego transport, czyli wiatr, no i swój też wiek, nie wiemy jaki jest akumulator, ale jak się okazuje, ten cały układ jest mocno ok, no bo była chwila zawahania, ale odpaliło cię. To jedziemy. Ja tam na jazdy ci już uszykuję. Luzy tu zrobimy. Tak, i zobaczymy, czy to zagada. Zagadał, musi zagadać. Nie ma innej opcji. Tak, Piciu, powiem Ci, że tak sobie tutaj głośno myślę i medytuję. Całkiem inna technologia. Nie będzie mi się chciało wysiadać, jednak inna technologia. Oczywiście mogą No tutaj właśnie była zamiana. A i to właśnie na Arbos 20-25. 20-25 pojechał. Tak, za dokładnie. tamtego, nie? Za tamtego. Czyli teoretycznie mniejsze konie. Ktoś Tak, bo on zakupił potrzebował tak, żeby na ogrody gdzieś tam robić, A, żeby, czyli bo ten tak- jest cięższy i trochę. za ciężki. Tak, za dokładnie. ciężki. A tamten znowu lżejszy, ale z I przednim przednim napędem. I przedni napęd, nie? Będzie taki zrywniejszy. No na Dokładnie. pewno te silniki są w nowej technologii, to jest ta dynamika jednak inna i Całkiem co innego. mimo, że ten przysłowiowy ciapek, czyli ta 330, ona była oszczędnym ciągnikiem, nie? Bo sobie ogromna rzesza ludzi sobie pali. Zresztą sam jestem praktykiem z gospodarstwa i sam na takiej 30 się wychowałem i nie tylko na C360 i na 363P wersja i na Ursusach dużych 10, 14, 16, 14, także to wszystko, Piciu, przerobiliśmy, nie? Ale to powiem Ci tak, może ktoś podważać, może ktoś kwestionować, no chiński produkt, oczywiście marka Arbos, niebawem marka Aupax, tak jest, bo przechodzi rebranding, to opowiadamy, ale tutaj już widzimy, że jest to produkt zaawansowany technologicznie mimo wszystko i jakościowo zaawansowany. A dlaczego? Dlatego, że producent tutaj nie obawia się dania, przekazania 7-letniej gwarancji bez limitu motogodzin na maszynę. Także czy my go weźmiemy tylko do użytkowania tutaj rolniczego stricte, czy tak jak ten klient, co zostawił Escorta w rozliczeniu, czy też tutaj w kierunku firmy usługowej, nie ma żadnego problemu, czy my będziemy w gospodarstwie, czy we firmie, czy i tu wykorzystywać. Każdy z Was dostanie 7-letnią gwarancję na ten ciągnik. No, jedźmy, nie? Tak? Wiem, że chciałbyś też. Ja wiem, Piciu, że powiem tak, bo zazdrościsz, bo teraz ja siedzę w wygodnej kabince. No, a mi tu nie? zimno, A wiatr tobie wieje. zimno, nie? Lecę! No, musimy sobie trochę pogadać. O, może tu jakiś, wiemy. O, przełożenie
może nawet na czwóreczkę, bo to rzucimy. Czyli skrzynka narzędziowa. Da radę. Różnego rodzaju takie rzeczy jak światła kogut, światła kogut, trójkąty ostrzegawcze. Tak jest, Peter po kapeczku, Picabello. po prawo, żeby ten tutaj wjazd był maksymalnie idealny. Jak jest maksymalnie idealny, no to też to zaś ułatwia Daj tu, lekko. O, ułatwia tak tu, naprawdę tu, Michał. liczenie O, całego sprzętu. troszeczkę, dobra. Picabello. I tak jest i mamy to. Podłożymy Ci klina. Same ręcznie. No i no sam komfort to już nie ma o czym mówić, jest zupełnie inny. O tym mówiliśmy, przedstawialiśmy od ogrzewania sprawnego, działającego. I idąc dalej, bo to jest bardzo ciekawy załadunek, taki trochę tematyczny można powiedzieć. Zasialiśmy, jak zasialiśmy kukurydzę, to zbieramy ją albo na ziarna, jak opowiadaliśmy przed chwilą, do czego nam służą przystawki rzędowe, albo przystawka już bezrzędowa do tak zwanego zbioru kukurydzy na masę zieloną. Czyli tak naprawdę adaptacje stosowane do sieczkarni samojezdnych. Dzisiaj będę patrzył, a nie będę za dużo, nie patrzył, będę Ci podawał tutaj i trochę Ci postaram się pomóc, ale żeby nie za dużo tu gadać, bo zamarzniesz mi, a klienci czekają. Już mi się teraz ciepło zrobiło, wiesz? Chwilę porobiłem, trochę cieplej jest. Czyli jest ok. Ja tak się śmieję, jak jest ruch, jest zupełnie inaczej, nie? No, dokładnie. Patrzyłeś na budzik, jaką my tam temperaturkę mamy dzisiaj, teraz? Wiesz co, rano tam zachodnio-szczecińskie tam... Bo to dzisiaj zjechałeś, nie? Tak, ja dzisiaj tam startowałem, to było -2. No, tu wiem, że słyszałem, że było więcej. Tak. No. Więcej, a znaczy się mniej. W ten sposób. Więcej mrozu, ale mniejsza temperatura, niższa, nie?